Też Was przestrzegam. To są delikatne ptaki, one na płuca bardzo szybko potrafią zachorować. Jak w nocy jest zimno, poniżej 10 stopni, my będziemy je wypuszczać właśnie jak będzie 10 stopni, czyli w niedzielę prawdopodobnie. Nie w 5 minutach? To jest ekspres. Ja jestem zachwycona tym, a to już powtarzam się. Może Wy wiecie, czy u nas w naszym klimacie przetrwa, nie chowając go do domu, znaczy na patio zimą. Chciałam to samo zrobić z głogiem, tylko ta pogoda, powiem Wam, że u nas była fatalna. Na początku było kilka dni takich ciepłych, to głóg dopiero dochodził, zaczynał kwitnąć, później przyszły mrozy, no ochłodzenie, deszcze i te wszystkie kwiaty nie zdążyłam zebrać. I Klaudia, co? Znowuż w kuchni, znowuż w garach. Tak, i to w dużych garach, bo dzisiaj jest co? Dzień topienia tłuszczu. Pozyskałam... Ale Klaudia, ty tak pędzisz i znowuż będzie, że ci się wcinam. A ty nie powiesz, że już nie jesteśmy u kolegi, żeby mielić. Aha. Tylko, że wreszcie mamy ulubioną nową zabawkę i nie musimy ganiać. Tak, tak. No mamy nową właśnie maszynkę do mielenia. My dużo przetwarzamy właśnie tłuszczów, mięsa, więc było nam to potrzebne. Korzystaliśmy z gościny właśnie kolegi Marcina, ale no bez przesady. Nie można za każdym razem, jak Klaudia chce zrobić mydełka czy kremy, jechać do niego i głowę mu zawracać i najlepsze jeszcze zostawiać mu ten cały bajzer. To było fajne. To było fajne, no. To akurat było fajne. Łukasz umyje. Łukasz umyje, dokładnie. Ale w tym momencie no już mamy swoje. Oczywiście Łukaszu, będziemy Cię odwiedzać, nie to, że tylko przyjeżdżaliśmy po maszynkę. Bardzo Ci dziękujemy. Maszynka taka sama jak Twoja. Tak, dokładnie. Bo się fajnie sprawdzała. Więc co? Teraz muszę wytopić właśnie, to jest tłuszczy z gęsi. Z tego będą mydełka. Z tego będą mydełka, a przy okazji jak jesteśmy przy mydełkach, są już gotowe, więc zapraszamy i oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy Wam wszystkim, którzy bierzecie od nas, już wracacie któryś raz z kolei i obdarzacie nas zaufaniem i no widzicie jaka jest tego jakość, więc jeszcze raz dziękujemy za kupno mydełek, kremów i nowego kremu, o którym powinnam wspomnieć. Jest to krem na bazie tłuszczu otokowego jagnięcego z innymi olejkami. Jest to różowy lotos i boronia i jeszcze kilka innych magicznych składników, które mają nas upiększyć, zniwelować delikatnie zmarszczki, nadać piękny koloryt skórze, ale to już dobrze. To może w innym odcinku, jak będę robiła Tak, kompletnie krem. się skupisz na tym kremie. Dokładnie. Ale jest bomba. Dobra, odpalamy. Czyli tak wygląda właśnie tłuszcz z gęsi, który my przerabiamy na mydełka, czyli moment. Tak, teraz jest dobrze. Klaudia na wstecznym leciała. Oczywiście. I zobaczymy, czy ja to w ogóle muszę przepykać, bo jakoś chyba... Samo wciąga. To chyba samo wciąga. To jest fajnie, bo to jest już pocięte. Ale jak to szybko wychodzi, zobacz. Super. No bo tłuszcz akurat ten jest gęsi, więc wiecie, on szybko goni, no bo jest miękkim tłuszczem. Wołowe i jagnięce są znacznie twardsze, pewnie też więcej włókien mają. Ale widać, że noże ostre. Tak. Powiem Wam, że jakbyście chcieli tłuszcze przerabiać, to tylko właśnie maszynami do mięsa. Znacznie łatwiej się wytapia tłuszcz i znacznie mniej strat jest. Znaczy strat, no my tak później dawaliśmy to psom, no. Tak, przepłukane. Przepłukane z soli. Oczywiście tu się nic nie marnuje, no ale wolelibyśmy mieć mydełko niż, nie wiem, 50% odpadu skwarkowego. Wiesz, jak to zasuwa. Wiesz co, powiem Ci, że nie nadążam sobie I ta maszynka ma 1100 W. Znaczy ja o niej nie będę gadał, bo to nie ma oczy, to nie jest jakiś żadne sponsorowane. Może przerzuć do gara. Chyba tak, Bo poczekaj. to się trochę za dużo zbiera. No.
Wiesz co, to Ależ to szybko. ale to szybko idzie, o Jezu, to robota. Aż wam powiem, że... Marzenie. No marzenie, aż głupio, bo człowiek by chciał trochę na niej popracować, a to tak, tak. 5 minut i tylko mycie nam zostanie. Tak, tak. O, bateryjka się kończy. A, bateryjka się kończy. Tu gadasz, to samo się zrobi? Czekaj, ja sobie naładuję tu, bo wiesz co, ja później nie wyrabiam. Wiesz, bo to jest tak fajne, powiem ci. Jestem zachwycona. No wiecie, wreszcie w naszym domu, co nie? No, Za moment tylko ciach do zmywarki, umyć i po temacie wszystko. Może nawet na jeden garnek wystarczy, co nie? Bo Myślę, tutaj że chyba tak. tak powiedzmy nawet połowy jeszcze nie ma. Ale tam też masz, jeszcze masz. No jeszcze trochę jest, ale... Tutaj maszyna, żeby nie było, to powstała dzięki moim rodzicom. Pożyczyli nam pieniążki bez odsetek, wspaniali, kochani rodzice. Dobry bank! Dobry bank, powiem wam, najlepszy. Polecamy! Polecamy bank moich rodziców. Także wam bardzo serdecznie dziękujemy. To jest to, o czym wam długo mówiliśmy, że nam potrzebne. Jejcie, jak to leci, to spaghetti. Może żeby człowiek mielone chciał zrobić, co? No. Powiem wam, że zajęło to chwilę. Marcin skończył mnie kręcić, zmienił baterię, Popatrzcie, a ja wszystko już skończyłam. umyte, a naprawdę to mówimy o Naprawdę. 5 To- minutach? To jest ekspres. Ja jestem zachwycona tym, a to już powtarzam się. No i dobrze, ja teraz was nie będę zanudzała. My na sitku robiliśmy 4,5 mm. Mamy jeszcze sitko 8 mm i 12 mm. No zobaczymy, które to... No na razie robimy na takim małym. Zobaczymy, które to jest lepsze. No i do roboty, tłuszczyku. No. Jakiś czas temu czyszczyliśmy obórkę i również obornik, który mieliśmy z zeszłego roku. Więc w tym roku Klaudia, tak jak nie wiem, czy już wam wspominałam, czy nie, ale dostałam kilka sadzonek od znajomej, cebulki, sałaty, różnych rzeczy. Ona mówiła, bierz, jak nie zjesz, dasz zwierzętom. Więc zasadziłam, ona w sumie mnie zmobilizowała do stworzenia tutaj takich... dwóch tymczasowych podwyższonych grządek. Dostaliśmy takie, no już w zeszłym roku mieliśmy ich troszeczkę więcej, takich śmiesznych, plastikowych doniczek, które można powiększać, zmniejszać w zależności jaki chcecie rozmiar. I stworzyłam takie dwie duże grządki i będę zasadzać dzisiaj pomidory. Tak, dobrze słyszycie, pomidory, Klaudia i pomidory, w ogóle Klaudia i roślinki to jest sama nowość. No ale kiedyś nastanie ten dzień, że te betonowe grządki podwyższane, które chcemy stworzyć, powstaną, ale powstaną, wiecie, że to nie jest nasz priorytet, my się koncentrujemy bardziej na mięsie, na hodowli zwierząt, ale warzywa już powoli do nich podchodzę. Zaraz wam pokazuję, jak one wyglądają tutaj, te moje grządki, co już zasadziłam. Proszę bardzo, będę musiała tylko tutaj dać taką siatkę, żeby mi kury się do tego nie dorwały, bo widzę, że gdzieniegdzie kilka listków, na przykład sałaty, jest już tutaj uszczypnięte. Nie wiem, czy to przez ślimaka, chociaż nie widzę tutaj ślimaków. Wydaje mi się, że no niestety chyba kurki tutaj sobie weszły i troszeczkę podziubały, ale nie dużo. Zostawiłam taką dużą trawę tutaj w tej okolicy, bo kury nie lubią takich wysokich traw. One jak jest skoszone, to one wtedy namiętnie chodzą, szukają robaczków, a jak jest taki gąszcz, to one tak nie za bardzo lubią się przydzierać, chyba że chcą znieść jajko, tam gdzie nie trzeba, to w tym momencie takie miejsce jest dla nich idealne, ale jeszcze tutaj nie widziałam żadnego gniazda, więc ewentualnie
ta trawa, która tutaj teraz już idzie prawie w nasiona, tyci wytnę, żeby mi tutaj te nasiona do grządki się nie dostawały, a taką zamkniętą, taką intymną strefę postaram się trzymać, żeby małe łachudry mi tutaj nie przyszły i nie zniszczyły wszystkiego. Tam w oddali Azjonia dzisiaj dostała przysmaka, to jeszcze sobie zajada. One fajnie się tak dzielą, pieski, jeden idzie w prawą, drugi idzie w lewą stronę i na spokojnie sobie jedzą. Jedynie biedny Amberek musi w domu być, bo no Azja zjadłaby wszystko. Najpierw swoje, albo by je ukradła i schowała i zamelinowała gdzieś. Dobrze, wracamy do grządek. Grządki. O, spójrzcie. Takie dwa jaja, tak one wyglądają. A tutaj dostałam od Agnieszki i Przemka pomidory. Agnieszka tyle w tym roku nasadziła, że mówi, że już nie ma miejsca, gdzie tego dawać i z dobroci serca się podzieliła ze mną. Trzyma za mnie kciuki, jak mi to wyjdzie. Ale co ja chciałam zwrócić w tym momencie uwagę, że pakowanie to mega profesjonalne. Tutaj na narożniki dała takie deseczki. Dookoła widzicie karton, jeszcze jeden karton i wytłoczki po jajkach. No rewelacja. I jeszcze list miłosny dla mnie, który zaraz będę sobie na osobności czytała, a ja szybko zabieram się, żeby te maluchy, które tam są, no już nie takie maluchy, one całkiem fajnie wyrośnięte, tutaj powsadzać. Mam takie podpory. O, zaraz dam kamerę na statyw, to będziecie lepiej to widzieć. Już Wam pokazuję. Tylko nie... O, takie podpory, proszę bardzo. No one nam się fajnie sprawdziły do kwiatów, jak jeszcze w Anglii tam mieszkaliśmy. To są jeszcze z Anglii, przywiozłam takie podporki. Bardzo fajne, w szczególności jak nawet piwonie macie, to można tutaj piwonie po środku i tutaj ładnie Wam się rozrasta i fajnie można to złapać do tego sznureczkami, a no w zależności jakie kwiaty macie, prawda? A w tym roku przeznaczę to właśnie na pomidory, nawet jak jedno wsadzę tu, a obok drugiego pomidora i bez podpory, to będę mogła jakoś sznureczkami to poprzyciągać, bo nie mam tego aż tak dużo. Dobra, wyciągamy i zobaczymy, ile jest sadzonek. Tak oto prezentuje się moja grządka z pomidorami. Będę musiała jeszcze od rodziców przywieźć więcej tych podpór, które Wam pokazywałam, ponieważ zabrakło mi, a pomiędzy nimi oczywiście też dam sznurek, żeby te, które są bez tych podpór, pomiędzy nimi, żeby sznurkami jakoś to podwiązywać, żeby nie opadły. I muszę Wam powiedzieć, że Agnieszka w tym roku testuje aż 35 różnych odmian pomidorów. Pięknie zapakowane. Jeszcze mi kobitka podpisała, która odmiana. Ja dopiero to później zauważyłam, ale jeszcze z filmu będę wnioskowała i układała te wszystkie doniczki przy odpowiednich sadzonkach, gdzie już później jak zerknęłam, że jest numer, to mówię, aha, trzeba przeczytać list miłosny, było na samym początku. No ale dobra. Jest, ja jeszcze zaraz dojdę, mam 4 chyba doniczki tutaj do znalezienia, która jest która. No i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Aguś i Przemek. Będziemy na bieżąco, będziecie mieć update, jak Wasze roślinki się u nas sprawują. No zobaczymy, co się dzieje. Już dzisiaj Cię wypuszczamy. Wszystko dobrze?
Cześć. Piłciu kochana, zjadłaś wszystko? Dzień dobry. Chodźcie, no chodźcie. Tak jest, trzeba wstawać. Trzeba na zieleninkę iść. Pewnie. Już oddalam trochę, żeby wszyscy widzieli, jakie to wspaniałe są malutkie koźlaczki. Cześć. Dzień dobry. Oj, tu byś chciała. Dostaniesz później, dostaniesz, moja mała. Wiem, że to był ciężki poród. No tak. Jesteś wolna. Jesteś wolna. Idź sobie jedz, jak chcesz. Grzeczna. Dzisiaj tak to powstaje nowe stado. Grzecznie. Wprawdzie urodziła sama i noc daliśmy jej spokoju. Była zamknięta, że jak gdzieś się wchodziłem. No, bo to tak, ja wiem. One są strasznie nieporadne, a znowuż owce strasznie toporne. Może to nie byłby najlepszy, czyli taką zrobiliśmy w sumie izolatkę. Ale pewnie by sobie poradziły z tym. Chociaż Piłeczka nie chciała przy nich rodzić. Przestała, wyszła stąd, już była jakby przy porodówce. Ale wyszła jak zobaczyła, że tutaj wszystkie wchodzą inne. Zestresowała się. No na pierwszy raz na pewno. A ty gdzie szukasz tego cycka piękności? To chyba nie z tej strony. No, tu tyłkiem za... O, macie go. Ty jesteś taki gamoń, co? Że cycka nie potrafi znaleźć. Znajdzie. Zajęło nam to chwilę, powiem Wam. Nie wiem, może nie wiem, 2 godzinki maksymalnie. Powiem Wam, że robiłam jeszcze inne rzeczy w tym samym czasie i zobaczcie, co z tego zostało. Czekajcie sekundę, rozświetlę. O. To jest ten... Spójrzcie, to są pozostałości. To już jest ładnie wytopione. Oczywiście tu jest jeszcze szlam, to jest brudne, to jest wytopienie. Pierwsze wytopienie. Ja w tym momencie wezmę to, przecedzę, żebyście mieli jeszcze lepszy wgląd. Dobra, przecedzam. Ja mam takie miski ze stali nierdzewnej, ale dla Was mam jedną szklaną, żebyście zobaczyli, jak to mieli wygląda. lepszy wgląd. Chciałbym Ci, może ja to zrobię, Klaudia, co? Dobrze, trzymaj kamerę lepiej. Dobrze, poczekaj, zróbmy tak, że ja przynajmniej będę to sitko trzymał, Dobrze? bo żeby się nie fikło. Klaudia to jest silna babka. Jak ze mną może tyle wytrzymać, to jaka by miała być? Lej, Klaudia, lej. I to jest prawdopodobnie sam tusz, co nie? No bo tak. Na samym dnie będzie, no widać. Aha, No za dużo tego nie ma. no ale popatrzcie, ile jeszcze tu zostało. Dokładnie. Po prostu się nie mieści. Dokładnie. Dobra, lecimy teraz tak. Może dalej. Może być dalej. Łatwiej mi będzie. A ja chciałem Ci utrudnić właśnie. No to ja wiem. Przepraszam, chlapię trochę. No tak to jest w życiu. Ja też dużo chlapię i to. O, tutaj już woda leci. Tak, tu już jest Tutaj woda. już jest woda, to widać. Ale my to wszystko... I właśnie. to będzie wspaniały pokarm albo dla kurek, albo dla piesków, albo dla kurek i dla piesków. Coś tak czuję, że się podzielimy porówno. Dobra, my kończymy ten proces. Już nie będziemy Was przyciągać, żebyście to wszystko krok po kroku oglądali, bo dobrze wiecie. I co, widzimy się trochę później. Ale przygrzało dzisiaj. Powiem Wam, że już jestem zgrzana, urobiona, a to dopiero połowa dnia. A tak, ale mamy już paszę dla królików za sobą. No i jeszcze nam zostało tylko przerzucenie 200 kg pszenicy. 200 kg pszenicy. Dobrze, przerzucimy te 200 kg pszenicy za chwilę, ale teraz Ty weźmiesz to, bo I wypiję. to jest ciepłe. Dobra. Robimy taki jeszcze ostatni zabieg tutaj na dachu, taki mały update. Dajemy taką folię
Później Wam pokażę w zbliżeniu, ona taka dość gruba jest i sztywna. My ją dawaliśmy na dachu siebie, jak widzieliśmy w domku, ponieważ blacha, którą zamontowaliśmy wcześniej na tej obórce, ona jest troszeczkę krótka i zaciekało nam teraz, jak były te deszcze, po prostu pomiędzy plandekę właśnie a blachę. Dlatego dajemy tutaj, Marcin zaraz poodkręca, taki jakby okap, nawis, dobrze mówię? Chyba tak. Marcin akurat jest skupiony tam na cięciu, ale no tak jak wspomniałam, taką falbankę tworzymy, żeby ta woda, która ścieka właśnie z dachu, tam z blaszanego dachu, przechodziła właśnie tutaj na tą plandekę. Tanosku! Tancio! Azja, gdzie jest Tanosek? Tancia nóżka boli. Chodź! Ojej. Oj, robaczku, już. Chodź, śniadanko. Śniadanko. Chodźcie, będziecie mieli zawody. I teraz sprawdzimy. Ja z Marcinem zrobiłam zakład. I mówię, zobaczymy do czego pieski pierwsze pójdą. Czy do chrupek, którymi zawsze karmimy, z firmy Biofit. Wiecie, my zawsze nimi karmimy. Dlaczego? Bo jak damy, oczywiście też dajemy takie mięsko surowe. Tu są Świńska akurat... nóżka, bardzo mam prześwietlone. Już troszeczkę Wam, żeby było widać, że to świńska nóżka. To jest świńska nóżka, tak. I no my tak mieszamy. Trochę surowego dostają, trochę tego, a chrupki mają te takie rzeczy, które no po prostu uzupełniają pewne diety. O, ta już zaczyna warczeć. My robimy z każdym zwierzakiem to samo, nawet królikom dodajemy, jak wiecie, trochę granulatów właśnie, żeby ten balans witaminowy zachować, a my po prostu nie musimy nic suplementować ekstra. Dokładnie, no bo jak karmicie barfem, to wiecie, to trzeba i żółteczko, i jakieś algi, warzywka. pamiętam, warzywka, a jednak chrupki i kalogen tak samo, a jednak w chrupkach, no to jest już tak zbilansowana dieta i zresztą my jesteśmy tej firmy pewni, więc dostają pół na pół, więc dzieciaki, no chodźcie, zobaczymy, do czego pierwsze przyjdziecie, ale Marcin, wiesz co, musisz chyba Czekaj, położyć. Kada, to może jakoś, gdzie chcesz to zrobić? I No tutaj. Tutaj, dobra, i ja to zrobię tak, że Tak, bo postawię jesteś tu mi kamerę. potrzebny. No właśnie, bo to w życiu by nie wyszło. Dobra, Tak. mała, ja widzę, czyli możesz tu postawić właśnie, o tu, dobra, Dobrze. a ja postawię z tamtej strony No dalej. to chodź, to zobaczymy i zobaczymy, na co się pierwsze rzucicie. Ty wołaj Azjutka, a ja Tanoska. Tanos, Azjutka, macie tutaj dwa, które chcecie? proszę. Jedna wiadomość, to świńska noga. No Tanosku, no nie A możesz Tanos się... co? Tanos się nie może zdecydować. A Tanos chrupki. Tanos chrupki. Noga poczeka, jak zobaczycie. numer. Ale numer, każdy inaczej. Ale numer. Powiem Wam, No że tego nie się nie spodziewa. My myśleliśmy, że za świńską nogą pójdą. Tak, tak. Znaczy, no. No, a Chodzi- Tanosek pierwsze Jeszcze. chrupki zajada. Dobre są, tak. Popatrzcie, jak on je powoli. On wszystko tak ciamka. To nie to, że on na Tak. przykład ich nie lubi, czy znudzony. Nie. On mielone, każde mięso to po prostu z godnością.
lubisz, tak? Podziękuj patronowi Dobrze, już, odcinka. nie, bo się- Już widzę, o widzicie jak się zjeżył. Tak, to on dziękuję firmie Biofit, a my co, przechodzimy Do obrządków do obrządku. dalszej części. Tak. I tu, żeby nie było... No tak. Dobra, ja jej zaniosę, bo Tano zaraz jej to sprzątnie. Nie, ja trzymam, kochanie, tylko wiesz co, jakbyś dała... No dobra, to ty... O, dobra, skoro ja już kamerę trzymam, to już ja kamerę trzymam. A Ziutka zapomniałaś o czymś. To jest jej stałe miejsce. Ona tutaj Jak jest zawsze... kość. Tak, jak jest kość. Chodź. Proszę bić, proszę Niunia. Tylko żeby ci kury nie zjadły, co? Ty, ale popatrz. Ty, ale I patrz. teraz to. Ty, no nie wierzę. Wiesz co, bo to szybciej jest w stanie opędzlować. Tak, a to jest taki smaczek, który będzie na resztę dnia, wiesz? One dobrze wiedzą, co robią. No, wygłodniałe są po całej nocy. Ta nosek znowu sobie nadwyrężył łapę, coś musiał ganiać. My mamy troszeczkę ten żwir taki ostry i tak. musimy wierzchnią warstwą przykryć takim drobnym, właśnie, żeby no jakieś kontuzje chłopak się nie nabawił. O, już przestał. Popatrzcie jak to jest sexy, jak to jest Dziko. zielone. Ale najlepiej to spójrz za siebie, co ty masz za sobą. Taki biały harem. One za mną tak łażą, teraz to jest mój biały harem. Biały Chodźcie harem. moje prostytutki. To jestem prostytutka, ja mam tylko jednego koguta. No to ja jestem z Tak. siebie dumny. Ale tato, zobacz jakie piękne mają korale, jakie ładnie już wybarwione grzebienie. No, piękne są. Naprawdę ten rok służy naszym kurkom, chyba my też się wyrobiliśmy. Gdzieś no, prewencja działa, robi cuda. Śliczne, prawda, ale horny. Tu macie właśnie kogucika na samym początku, po prawej stronie. Mamy problem z brojlerami o tyle, że jest potwornie zimno w nocy, jest po 2-3 stopnie i nie wypuszczamy ich jeszcze. I chyba Wam zaraz pokażemy. Może przejdziemy do nich. Teraz maluchy wszystkie dostają węgiel, bo tam widziałem kilka się straczek pojawiło i właśnie tak jak powiedziałem, my już węgla nie dajemy non stop, dajemy tylko jak widzimy, że coś jest nie tak. I wtedy ten węgiel zauważyliśmy, że działa znacznie mocniej. Nie wiem, tak jakby może nie były, nie wiem, uzależnione w jakiś sposób, że słabiej działa, nie mam pojęcia. Ale tak robimy i to już jest sprawdzona metoda. Jak tutaj jesteśmy, to spójrzcie na naszą piękną czeremchę. Zaczęła już kwitnąć, chociaż to jest pierwszy etap, więc ten zapach to Jeszcze. taki jeszcze nie do końca. To taki pierwszy ten, jak jeszcze nie rozkwitnie tak ładnie, już takim swoim tym etapie takiego szczytowania, że tak powiem, to na początku to jest taki śmierdzący trochę ten zapach, nie za bardzo lubię i w tym roku chcę ususzyć trochę kwiatów i na herbatę. Chciałam to samo zrobić z głogiem, tylko ta pogoda, powiem Wam, że u nas była fatalna. Na początku było kilka dni takich ciepłych, to głóg dopiero dochodził, zaczynał kwitnąć, później przyszły mrozy, no ochłodzenie, deszcze. I te wszystkie kwiaty nie zdążyłam zebrać, to już one poopadały i herbaty z głogu nie będzie. Lilak malutki już zakwit, duży jakoś w tym roku kompletnie nic, kompletnie też nie ma. Być może jeszcze czarny bez się u nas pojawi, to z czarnego bzu zrobię lody i herbatę. Ale zobaczymy jak to wyjdzie, bo pogoda, powiem Wam, że Majowa, jest taka w kratkę. No ale zimna, jest, znaczy w kratkę, ale po zimnej stronie. Tak, tak. No i tutaj, no wybaczcie, że mają taki bałagan, jaki zaraz zobaczycie, ale one już powinny być na polu. Tak. Niestety na polu, no mówię, ze względu na pogodę nie są. A Jak- 80, aha, co my robimy? Jak widzicie, o, przepraszam Was, ja na sekundę to rozjaśnię. Dlaczego tak to wszystko wygląda? Ja już od kilku dni podnoszę klapę w dzień. Nie mają już grzania, muszą sobie radzić jakby same z własną ciepłotą. Chodzi o to, że na noc zamykam. Chodzi o to, że wyziębiając je jak najbardziej się da, a teraz jest dzień tak w granicach 12 stopni, one szybciej piórek dostają i mi bardzo na tym zależy. Ja wszystkich w komentarzach bardzo przestrzegam i teraz w filmie też Was przestrzegam. To są delikatne ptaki, one na płuca bardzo szybko potrafią zachorować. Jak w nocy jest zimno, poniżej 10 stopni, my będziemy je wypuszczać, jak będzie 10 stopni, czyli w niedzielę prawdopodobnie, będą przykrywane, bo słuchajcie, moment załatwicie płuca i będziecie mieli problem.
Także bardzo, bardzo delikatne ptaszynki. No zobaczcie, jak one tutaj rosną fajnie. No i widzicie te nasze pociechy, one to są dwutygodniowe ptaszki. Ja mówię, najczęściej po 2 tygodniach one lądują już w tych klatkach na pastwiskach, czyli w takim właśnie wyglądzie. Ale mówię, jest za zimno, ja nie chcemy z kradą ryzykować. Pasza po środku jest nasza podana, na tace jest nasza, a tutaj w tym kominie one jeszcze dostają tego swojego chrupka kupnego. No i powolutku się przyzwyczajają i do chłodu, i do kompletnej zmiany jedzenia. Widzicie, jak się tłoczą. Troszkę tamto to jest nerwica, bo są przestraszone, ale też A troszkę... tutaj z brzegu, bo cieplej, Bo jest cieplej, no po prostu Tak. grzeją się same. Ale musimy je przyzwyczajać, tak jak powiedziałeś, że do tej temperatury już powinniśmy No. powiedzieć majowa, ja to nawet nie wiem, czy jest majowa. No. Dobra. Trochę są upierzone, one generalnie są takie goławe, brojlerki, prawda? I dlatego tak trzeba zwracać uwagę na to ich upierzenie, bo one się nie pierzą łatwo. To są takie, wiecie, ciepłe kluchy, o. Do chowu klatkowego, czy tam do chowu takiego, wielkopowierzchniowego. I tam jest zawsze ciepło, więc one nie muszą się pierzyć, dlatego Tak, na to tak. bardzo uważamy. Ale chłodno im. Nawet, Widać, nie wiem, że się nawet tak... nie wiem, czy nie zamkniemy krada i tych okien Chyba po prostu nie tak, otworzą. wiesz co, chyba zamknę. Dzisiaj wieje jeszcze, wiecie, Tak, za tak, niebezpiecznie tak, tak. jest. To z której strony otwierasz? Ja otworzyłem, tutaj dałem takiego kołka na 7 cm, jest otworzone to okienko i z tamtej strony też. To nawet czuć, że ciepło jest wydmuchiwane, więc nie będą miały idealnie, ale coś ta pogoda mi nie za bardzo. Za wilgotno i za zimno i jeszcze wieje. To jest właśnie pogoda na rozwalenie im płuc. Marcin wczoraj odkrył, bo wczoraj był taki jeszcze ładny, słoneczny dzień. O, działają nasze dyski, tak a propos, jeżeli chodzi o jastrzębie. Odpukać na razie. Sprawdza się je teraz. Modrzew się przyjął. Pamiętacie, wspominaliśmy Wam, że usechł nam krzew blisko stawu, że to była jakaś odmiana wierzby. I nie wiemy dalej, jaka jest. My zaraz zrobimy tutaj zbliżenie, być może Wy będziecie wiedzieć, co to jest, ale mamy tutaj piękny, to jest potężny właśnie ten krzew i wczoraj tutaj pszczółki buczały, pomimo tego, że te pączki, te kwiatuszki, no, są jeszcze malutkie, już część poprzekwitała, widzę, ale słuchajcie, no to jest właśnie ta odmiana, którą mieliśmy przy stawie i bardzo długo i bardzo wcześnie zaczyna ona I uwielbiają kwitnąć, ją i pszczoły. pszczółki tutaj są zawsze, więc nie wiem, czy jesteście w stanie to rozpoznać, czy... Znaczy, wiecie, no fajnie było znać nazwę, bo to może komuś pomoże One później, dalej. te kwiatuszki już jak wiadomo dojrzeją i to mają takie kuleczki, takie czerwono, później czarnawe, takie bardzo malutkie, bardzo tycie. Może to nie jest wierzba, to No nie wiem, nam się wydaje, że to jest, tak mi się wydaje, że to jest takie... My na pewno będziemy ciąć gałęzie. Tak wyglądają konary tutaj. To spójrzcie, jest to bardziej takie, można powiedzieć, krzewiaste niż drzewiaste. O, słychać. Słychać? Oczywiście, pszczoły są. Słychać. Tak zimno. I Tak one tutaj... zimno, a są. To one dostają wariacji generalnie przy tym krzewie. I mamy go tak, że my będziemy gałęzie jego ciąć i będziemy na jesień zasadzać w różnych miejscach, bo na pewno chcemy go rozplenić. Tak. Bardzo dobry pożytek. Tak, jeżeli chodzi o pszczółki, to co niektórzy może widzieli odcinek piątkowy, w którym pokazywaliśmy Wam urządzenie do sublimacji kwasu szczawiowego, ale to nie o to chodzi, że ja teraz będę do tego odcinka wracać, tylko z miodem u nas, jeżeli chodzi o rzepak, to kiepsko. Pogoda była fatalna, na początku było ciepło, ale sucho było, tak sucho, że w ogóle nic nie nektarowało, chociaż rzepaku w tym roku my jesteśmy obsadzeni dookoła i byliśmy na tych polach i wyobraźcie sobie, była cisza. Cisza,
nic tam nie Pojedyncze latało, pszczoły. nic nie bzyczało, więc miodu rzepakowego nie będzie. Zobaczymy, Z akacją i lipą. zobaczymy, jak to będzie z akacją, czy... I gryka jeszcze może być, bo mówił sąsiad, że będzie siał grykę. Tak, ale jeszcze uprzedzając to, zobaczymy, jak to będzie teraz, czy jakieś wielokwiaty nam się uda pozyskać. Jest ten maj taki, no chłodny jest, mimo wszystko, że było kilka ciepłych dni, ale jest chłodny i pszczółki, spójrzcie tam, znaczy teraz nie będziemy podchodzić, okazjonalnie latają, ale... No dzisiaj nie pracują, można no powiedzieć. Nie pracują i to nie tylko, że no my też mamy z zaczęciem pasieki niezbyt fajnie, niezbyt łatwo. Mamy 2 troszkę, lata zresztą. mamy trochę pod górę ze względu właśnie na pogodę. Nie No, chcemy na nią zwalać, nie chcemy się tłumaczyć, ale już dużo osób nam powiedziało, ale to że nie tylko my. tak, że Oglądamy innych również, którzy też się wypowiadają, że ten miesiąc jest fatalny, że z miodem nic nie zbierają. Nasz sąsiad jeszcze tak samo nic nie wirował, nic nie zbierał, więc to nie jest tylko u nas. No tak jest. I widzicie, możecie planować, o, będę miał pasiekę i wiecie, z tego dochód, z tamtego dochód, z jajeczek, różnie. My jesteśmy tak uzależnieni od pogody. niewiarygodnie No wręcz. to jest, znaczy no niewiarygodne, no jest No, wiarygodne. mieszkając w mieście nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak ważna jest właśnie pogoda, Tak. odpowiednia pogoda. Tak, Bo to nie tak. o to chodzi, żeby non stop lało, albo non stop było ciepło, albo jeszcze wiecie, to w odpowiednich porach. To one się w ogóle nie boją. Nie, leghorny są po prostu niesamowicie śmieszne. Zobacz, nasionka No. wpierdziela trawy. No, One jeszcze dzisiaj nie dostały. dlatego No, bo- tak za nami chodzą. Dlatego tak No chodzą. bo tak z rana wyskoczyliśmy, wiecie, no czym najpierw pieski dostają zawsze jedzonko. Oczywiście Amber też dostał, ale w domciu. No i co i teraz kurzyska? Już im się te grzebienie tak przykrzywiają. To wszystko, co Klaudia powiedziała, jest półprawdą, bo tak naprawdę nie dojadły wredne małpy kurzyska z wczoraj i Marcin je zmusi do tego, żeby zjadły wczorajsze. Mają ładnie poumywane karmidełka, także to nie ma, że tam coś starego jest skisłego. Po prostu czekają na najlepsze. Wybredne. Wybredne małpy. Ale powiem A, Wam, i- że leghorny nas strasznie śmieszą. Tak. I my teraz nawet nie śrutujemy ich pszenicy ani łubinu. Marcin zawsze zalewa, to już niejednokrotnie Wam mówiliśmy. I wyobraźcie sobie, po 3 dniach te nasionka tak zmiękną i one pierwsze co Do łubin to... ciągną. Łubin No, ciągną, ten uwielbiają. duży. Uwielbiają łubin. Uwielbiają. To też tak. jestem, powiem Wam, zdziwiony, nie sądziłem. I łubinu one dużo nie dostają na te porcje, więc to takie są chyba dla nich jak rodzynki. Dostały też żwiru, żeby łatwiej tego i całkiem go dużo przejadły, bo żwir im jest potrzebny właśnie do trawienia. Taki 4-8 mm otoczaki dajemy. Tak, tak. To już chyba mówiłem. No widzicie, że jeszcze mają. Po prostu one nie chcą, dużo marnują i dużo zostaje. Takie coś jest niedopuszczalne. Przekarmiam Was w takim bądź razie. Do zera ma być to wydziubane. Za dobrze im. Dopiero ja tutaj przyjdę i Wam dam następne. Trochę jest mokre, no bo chyba Wam napadało, co? Nic mnie to nie obchodzi, macie to wszystko wciągnąć. Co ty? Tutaj widzicie, mam paszę dla brojlerów, tutaj jest dla niosek, a to jest dla brojlerów. Wczoraj narobiłem kilka beczek, to akurat po prostu zrobiłem za dużo, ale na razie nie namaczam, bo oczywiście to już by nie skisło, tylko zgniło. Namaczamy gdzieś do 3-4 dni maksymalnie, później zaczyna się proces już pleśni robić i jest to niebezpieczne. Najbardziej bym powiedział bezpieczne jest 3 dni. Szybki update'cik o naszych jajeczkach. Jest to już, zresztą widzieliście piskraki, więc wiecie na pewno, jest to następna setka, a raczej jaj 94. One już są tydzień czasu w inkubatorze. Już właśnie po tym tygodniu włączyłem im ochładzanie raz na jakiś czas. Dlaczego 94, kiedy przyszło 100? No więc jedno Klaudia jak przeładowywała, zbiła, nam się to notorycznie zdarza. Powiem Wam, że no, te ręce trochę toporne się robią. No i ja po prześwietleniu tym razem 5 jajeczek było niezalężonych, czyli można powiedzieć,
powiedzieć, że no 95 na 100 było zależonych. Co wyjdzie, to się okaże za 2 tygodnie. Także takie szybciutki update'cik a propos naszych broilerków. Pozostałe mają się całkiem dobrze. Także no, mamy nadzieję, że w niedzielę wylądują już na pastwisku, bo naprawdę jest już na to czas. Tancio pamcio, do nas przysłał kochana mordę. Dobra, Coś, zdążyliśmy pójść do domu, a tu listonosz dzwoni. Otwierajcie bramę. Dobrze, że pieski były zajęte i pilnowały kość, bo zawsze no my je zamykamy, ale jak mają kość, to jest problem, no już nie możemy ich w tym momencie dać razem do końca, no bo by się pokłóciły. A my akurat wracamy, bo skończyliśmy nagrywanie przy kurkach, a bateria nam się kończyła, a dzwoni ten nie poczciarz, tylko no dostarczyciel, kurier i mówi, mam coś dla Was. No to otwieramy, zobaczymy, co my tutaj mamy. I też chciałbym powiedzieć, że Amber oczywiście dostał taką samą porcję, Tak. ale słuchajcie, my nie możemy zrobić takich zawodów z Ambrem, bo po prostu no, ukradną, ona nie ma szansy na zjedzenie. Tak. I będzie tylko awantura, więc to już nie da rady. Akurat tych psów nie możemy połączyć Dobrze, razem. otwieram do góry nogami. Zobaczymy, co tutaj jeden z naszych patronów wymyślił. Jestem bardzo ciekawa. Oj, coś, nie wiem, coś ciekawego, Sprzęt dla mnie, ja już widzę, że sprzęt dla mnie. Aha. Chyba to są, tak, mi się to zawsze wszystko przyda. Ołóweczki Tak. ciesielskie. Ale poczekaj Marcin. Tak, to Ci się przyda. Gubi to nadmiernie, Dareczku, więc tak, to mu się naprawdę przyda. A to, co to jest? Ty zostaw ta noska, żeby Ci ta nosek nie odgryzł noska. Nie, ale ta nosek tutaj przyszedł. Aha, Tanos ciekawy jest, ta nos tak? jest ciekawy. Co jesteś ciekawy? No to co Tanosku? jesteś? Tancio, chodź, pokaż się. Chcesz też podziękować patronowi, tak? Chodź, no chodź. A, liść laurowy, bardzo dziękuję. Rozmawiałam ostatnio właśnie z Darkiem i chciałam zakupić sadzonkę właśnie drzewa laurowego. Nie wiem, może Wy wiecie, czy u nas w naszym klimacie przetrwa, nie chowając go do domu, znaczy na patio zimą, ponieważ przeczytałam i wszędzie zalecają, że jednak drzewko laurowe trzeba chować, że nie przetrwa, że te mrozy u nas są za mocne, a szkoda, bo jak mieszkaliśmy w Anglii, to wyobraźcie sobie, spotykałam to normalnie w ogrodzie, kiedyś przychodziłam z Ambrem na spacer i pani normalnie cięła duże gałęzie i no, zapytałam się, czy mogę wziąć oczywiście i miałam mnóstwo właśnie liścia laurowego, no ja dużo go używam, do zup, do sosów, bardzo dużo. Super, niezmiernie się cieszę. A teraz coś ciekawego, coś o czym już rozmawialiśmy przez telefon. Mamy takie małe przypuszczenia, ale zobaczymy, czy one się faktycznie sprawdzą. Polacy, zajebiście naród, Klaudia, Marcin, serdecznie pozdrawiam. Darek Scyzon. I wyobraźcie sobie, sam zrobił to. Widać, to jest ręcznie robione, wypalane, polakierowane. No, mamy na to miejsce. Później Wam je pokażemy, jak zrobimy. To będzie troszkę później. Ale dobra, fajnie. Widzicie, my naprawdę doceniamy taką ręczną robotę, bo to nie sztuka iść do sklepu i kupić, ale fajnie jest, jak ktoś coś zrobi od serca. Bardzo dziękujemy za to. Tego, że coś tu się albo woda, pamiętasz, albo się sypie, się prąda i to tak wypada, tak strzela. Tylko nie pamiętam, co to było już. Dobra, lecimy, Klaudia, bo ja zaraz zamarznę. Wiem, wiosna. Wiosna. Ale pamiętacie, były t-shirty i 25 stopni, Tak. tylko w zimie.